Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 spółka akcyjna posiadają jednostkę macierzystą w Łodzi oraz oddział w Dęblinie. Wojskowe Zakłady Lotnicze zajmują się remontami, obsługami, doposażeniami oraz serwisem śmigłowców dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Są to śmigłowce rodziny Mi-8, 17, 24. Jeśli chodzi o oddział w Dęblinie remontuje silniki do tych śmigłowców. Poza tym obsługujemy i serwisujemy samolot szkolno-treningowy TS-11 Iskra. Dzisiaj otrzymaliśmy certyfikat AS9100, który mówi o wielkich możliwościach spółki. Weszliśmy na najwyższy poziom jakościowy, jeśli chodzi o standardy lotnicze. Jesteśmy na takim samym poziomie jak wielkie firmy lotnicze. Tutaj widzimy duże możliwości współpracy z zagranicą, jak i z firmami polskimi. Jesteśmy już na etapie współpracy i osiągania synergii z podmiotami Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Możemy tutaj parę takich podmiotów wymienić. Natomiast jeśli chodzi o potencjał i współpracę z zagranicą, będziemy te rynki dość mocno rozwijać. Na pewno tą działalność, którą prowadzimy do tej pory, czyli remonty, obsługę i serwis śmigłowców, idziemy też w kierunku badań i rozwoju. W oddziale w Dęblinie powstało Centrum Kompozytów, które cały czas jest rozwijane. Tutaj właśnie certyfikat, który pozyskaliśmy, pozwoli nam na wejście w łańcuch dostaw dużych firm lotniczych. Mamy duże możliwości w tym zakresie. Też idziemy w kierunku badań nieniszczących, NDT, gdzie centrum powstaje w Łodzi. Kolejne to są możliwości, które możemy oferować dla spółek z ramienia Polskiej Grupy Zbrojeniowej, takie jak termoformowanie, jak lakiernia, jak obróbka galwaniczna, jak obróbka mechaniczna i inne procesy specjalne, które posiadamy w Wojskowych Zakładach Lotniczych. Wojskowe Zakłady Lotnicze zostały wskazane jako centrum serwisowe śmigłowców Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Oprócz tego zostało wskazane jako centrum wsparcia eksploatacji śmigłowców Sił Zbrojnych. To oznacza, że śmigłowce, które są obecnie na stanie Sił Zbrojnych, są remontowane i to centrum w zasadzie już funkcjonuje. Natomiast jeśli mówimy o nowej platformie śmigłowcowej i tutaj jeśli mówimy czy to o programie KRUK, śmigłowca bojowego, czy śmigłowców wielozadaniowych, jak najbardziej jesteśmy przygotowani do każdego potencjalnego oferenta i na każdą platformę śmigłowcową, na każdy śmigłowiec, który zostanie zaakceptowany przez polski rząd. Mamy pomysły, które przekazujemy z potencjalnymi oferentami, z potencjalnymi dostawcami nowego śmigłowca i tą współpracę opieramy m.in. o ten certyfikat AS9100, który żeśmy zdobyli. Chcemy wejść w łańcuch dostaw tych firm, chcemy tą współpracę zacząć wcześniej, chcemy wymiany myśli technologicznej, chcemy pracować i pracujemy cały czas nad badaniami. Chcemy zbudować śmigłowiec załogowy o masie startowej około 1000 kg, który będzie mógł podjąć uzbrojenie wartości około 300 do 400 kg i wdrożyć go do produkcji. Chcemy go oferować na rynki zewnętrzne. Spółka ma też zdolności modernizacyjne. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 przeprowadziły ponad 100 modernizacji na śmigłowcach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku zrobiliśmy taki przegląd możliwości modernizacji śmigłowcem 24. Zrobiliśmy taki rok śmigłowcem 24. Chcieliśmy pokazać możliwości i właśnie tą synergię i współpracę. Między innymi na stanowisku mamy tutaj karabin z firmy ZMT Tarnów. Pokazujemy też możliwości dostosowania pocisków rakietowych kierowanych, niekierowanych. Pokazujemy możliwości produkcji wiązek elektrycznych. Pokazujemy możliwość dostosowania pulpitu do lotu w nocy, do NVG. Mamy duży potencjał, jeśli chodzi o modernizację i będziemy proponować Ministerstwu Obrony Narodowej modernizację śmigłowcem 24. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 SA to spółka oczywiście z wieloletnim doświadczeniem w zakresie remontowania, serwisowania i modernizacji statków powietrznych dla polskich sił powietrznych. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 SA oddział w Dęblinie to firma, w której od lat realizujemy remonty silników lotniczych do samolotów TS-11 Iskra oraz
silników do śmigłowców rodziny Mi służących, latających w polskich siłach zbrojnych. W Dęblinie także realizujemy od lat obsługę serwisową samolotów szkolno-treningowych TS-11 Iskra. Szczególnie w tej chwili poszerzyliśmy wsparcie eksploatacji technicznej tychże samolotów, ale Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 SA to nie tylko obecnie realizowane zadania, także badania i rozwój. Jedną ze ścieżek takiego rozwoju naszej spółki są technologie kompozytowe. W tej chwili w dęblińskim oddziale posiadamy Centrum Technologii Kompozytowych, w której wspólnie realizujemy projekty w ramach konsorcjum Compotech zawartym pomiędzy Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych a naszą spółką. W ramach tych projektów opracowujemy i realizujemy technologie oraz projekty, które możemy podziwiać na naszym stanowisku obok naszej działalności. Mamy również projekty i ofertę realizowaną także samodzielnie, jako samodzielna spółka i z tą ofertą także próbujemy wyjść do zewnętrznych klientów. Dzięki zdobyciu certyfikatu AS9100 w naszej spółce mamy taką możliwość wyjścia do każdej firmy lotniczej, także największych producentów Boeinga, Airbusa czy producentów śmigłowców. Te technologie zagwarantują nam możliwości wsparcia serwisowania i napraw struktur kompozytowych nowych samolotów, nowych śmigłowców, które pojawią się w polskich siłach powietrznych, ale również chcielibyśmy pracować także nad nowymi rozwiązaniami oraz wsparciem dla wszystkich klientów, którzy zwrócą się do nas i chcieliby taką współpracę nawiązać. Technologie kompozytowe jest to nowa dziedzina, bardzo nowoczesna, ale jesteśmy otwarci, posiadamy takie kompetencje i posiadamy bardzo doświadczonych inżynierów. Także wspieramy się doświadczeniem inżynierów z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych i jesteśmy w stanie podejmować takie nowoczesne zagadnienia. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 SA od ponad 70 lat towarzyszą polskim siłom powietrznym w zakresie eksploatacji statków powietrznych użytkowanych przez polskie siły powietrzne i zamierzamy kontynuować tą naszą tradycję także w zakresie nowoczesnego sprzętu objętego planem modernizacji technicznej, czyli zarówno projektów śmigłowcowych, jak i projektów samolotowych. Czynimy wszelkie starania, żeby uczestniczyć w tych projektach, także w zakresie samolotów, które mogą i mają pojawić się na polskim niebie. W szczególności tutaj czynimy starania, żeby kontynuować naszą szczególną współpracę z Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie, gdzie towarzyszyliśmy i pomagaliśmy w serwisowaniu samolotów szkolno-treningowych i chcielibyśmy kontynuować te nasze starania. Jesteśmy gotowi do podjęcia takich działań. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi są liderem na rynku śmigłowców, ich utrzymania, ale również serwisu, remontu, no i przede wszystkim modernizacji. Jako lider rynku mamy bardzo wiele zapytań z zagranicy. W tej chwili kończymy kontrakt senegalski, który składa się z 3 śmigłowców Mi-24, typowo bojowych, które są modernizowane nie tylko pod względem wyposażenia, ale również w zakresie związanym z silnikami. Modernizacje te umożliwią im nowe życie w Afryce i tam będą przez 7 lat funkcjonowały dla obronności. Później wrócą do nas na następny remont i na następne prace związane z ich przywróceniem do lotu. Również bardzo wiele zapytań jest z innych krajów afrykańskich. Na świecie lata 17 000 śmigłowców rodziny Mi i Polska ma bardzo duże szanse być takim krajem, który nie tylko korzysta z technologii zagranicznych, ale również te technologie, które
są wypracowane przez polskich inżynierów, oferuje na rynki międzynarodowe. Również Ameryka Południowa korzysta z tych śmigłowców. Są to śmigłowce wykorzystywane na całym świecie i to, jak długi jest ich cykl życia, pokazuje przede wszystkim model amerykański, który poprzez modernizację dotychczasowego płatowca daje szansę na długoletnie funkcjonowanie nowoczesnego śmigłowca opartego o nowoczesne standardy jakościowe. Wojskowe Zakłady Lotnicze wchodzą w skład grupy kapitałowej PGZ i w związku z tym próbują wykorzystywać efekt synergii, co oznacza, że inne spółki współdziałające w grupie wytwarzają na ich potrzeby wiele elementów związanych ze śmigłowcami. Ważnym również zadaniem jest sytuacja, w której my jako zakład jesteśmy w stanie wspierać polski przemysł, głównie w działaniach związanych z modernizacjami, ale też rynkiem kompozytów, który jest rynkiem XXI wieku.